Do 3 razy sztuka, czas więc na trzeci z rzędu solowy odcinek. Tym razem będzie o trójkach klasowych, tokijskim placu zabaw i mistrzyni rzutu hula hop na odległość. No i będzie o Marku, który załatwił Radzie Rodziców 3-godzinną jazdę bez trzymanki. W Tokio jest plac zabaw z czymś, co wygląda jak bujające się krzesełko w kształcie żyrafy. Oprócz tego na placu jest ławeczka dla rodziców, drzewo dla wszystkich i barierka spowalniająca, by ktoś nie wjechał w dzieci rozpędzonym rowerem. Tak przynajmniej wygląda to na zdjęciu, które nadesłała mi słuchaczka z komentarzem, że mogę to wykorzystać na blogu. Jako że wcześniej pisała, iż chętnie posłuchałaby czegoś o trójkach klasowych, uznałem, że połączę to w spójną całość. Bo ten plac wyjątkowo przypomina mi taki, który mogłaby stworzyć trójka klasowa. Moja wiedza na ten temat opiera się na dowodach anegdotycznych, bo przez ostatnią dekadę byłem w trójkach wszelakich, wysłuchując przy okazji znajomych, którzy również dawali się do nich wpakować, bądź lawirowali jak mogli, by się tylko o nie nie otrzeć. Przecież oni tydzień temu śmieci wynosili. Bo bycie w trójce klasowej przeraża wielu, szczególnie tych wyjątkowo zajętych crossfitami, instagramami i okolicami, którzy na szczęście znajdują później czas, by na grupach komentować postępowanie tych, którzy wzięli na swe barki ten obowiązek. Teraz mają tysiące rad i pomysłów, którymi mogą wesprzeć trójkę, mówiąc: nie musicie dziękować, ale wypadałoby. Pierścień sam się nie pocałuje. Oczywiście w samej trójce też trafiają się rodzynki, skoro nawet mnie brano z dobrodziejstwem inwentarza. Oprócz typowych społeczników i tych, którzy wiedzą, że trzeba swoje zrobić, żeby usprawnić działanie klasy, są również osoby kompensujące sobie pewne braki i chcące udowodnić innym, że zawsze mają rację, bądź ułatwić dziecku przejście przez szkołę. No bo przecież skoro jest się w trójce, to nauczycielka powinna spoglądać łaskawym okiem na cierpiącego za resztę rodzica. Są też i tacy jak mój przyjaciel, nazwijmy go Markiem, którzy uznają, że czas skończyć przysłowiową defekację babci i przychodzą, by włożyć kij w mrowisko. I tak, na niedawnym zebraniu Rady Rodziców, czyli delegatów klas, nasz bohater pojawił się zaopatrzony w to, czego wiele rodziców nie ma, czyli w czas. Z jego klasy był on jako przewodniczący oraz wyznaczona przez niego delegatka, plus kobieta, która nie mogła opuścić tego zebrania, bo miała coś bardzo ważnego do przekazania. Po wstępie Marka, który zaczął od przedstawienia się, zakończonego oświadczeniem, iż on nie pyta, co szkoła może zrobić dla uczniów i Rady Rodziców, lecz co Rada Rodziców może zrobić, by pomóc szkole, wielu zgromadzonych uznało go za wroga numer 1. A w tym momencie zareagowała też samozwańcza delegatka, która powiedziała, że może najpierw wypadałoby się pochylić nad ważnymi kwestiami, takimi jak sprawy jej syna, który nie lubi wykonywać pewnych ćwiczeń. Bo tak przy okazji akurat byli reprezentantami jakiejś klasy sportowej. Nie pozostało to bez odzewu mojego przyjaciela, przyjmującego postawę, iż został obrażony, bo jego kwestie są równie ważne, a o synu można rozmawiać sobie z panem dyrektorem. I tak udało mu się owocnie spędzić 3 godziny w szkole, pokazując, jak jałowymi sprawami zajmuje się wielu rodziców. Gdyby ktoś uważał, iż to było takie bicie piany dla samego bicia piany, to już wyjaśniam, dlaczego jest w błędzie. Otóż wiele zebrań rad zmienia się w dyskusję spod znaku, bo moja córka Balbinka nie ma takiego problemu, a jako jedyna reprezentantka naszej szkoły w rzucie hula hop na odległość i wciąganiu pączków nosem nie jest doceniana, więc warto by jej taki mały pomnik postawić zamiast na przykład tego aparatu z ogólnodostępną wodą, bo kto to w ogóle pije, jak to same pomyje i tak w koło Macieju. Dlatego dobrze, żeby zgromadzeni wiedzieli, iż jest wśród nich taki maruda, który będzie jednak przywracał spotkanie na tory, co my możemy zrobić, a nie co szkoła może zrobić, i który będzie przerywał koncert chwalenia osiągnięć swoich i bąbelków. Bo później place zabaw wyglądają właśnie tak jak ten w Tokio, choć nie twierdzę, że ten konkretny akurat dlatego taki jest. Po prostu po tych wszystkich kłótniach, roszczeniach i gwiazdorzeniach pozostaje tylko postawić na absolutny minimalizm i coś, co wywoła najmniej kontrowersji. Huśtawka może rozbić głowę, a upadek z karuzeli to pewne złamanie i wybicie zębów. Więc niech na zmianę siedzą na żyrafie. I tak, dzieci też zagospodarują to miejsce, ale ich oczekiwania są zupełnie inne, o czym świadczy historia wyboru szkoły przez pszczelarza starszego. Przytaczałem ją już kiedyś w całości, ale teraz przypomnę ją tak w telegraficznym skrócie. Traf chciał, że mieszkamy dosłownie na granicy 2 obwodów szkolnych. Z tego powodu, kiedy nasz maluch miał pójść do szkoły, pozwoliliśmy mu dokonać wyboru.
Kurczak łamał się niemal do samego końca, bo do szkoły A, która miała uboższą wersję zajęć pozalekcyjnych, a i mocniej eksponowano pewne wątki religijne, zmierzało więcej dzieci z jego przedszkola, zaś do szkoły B, w której była m.in. salka integracji sensorycznej i dużo większa oferta edukacyjna, doszła tylko garstka znajomych. Na ostatniej prostej, kiedy pszczelarz miał serduszko rozdarte dokładnie w połowie, postanowiłem mu pomóc i spytałem tak mniej więcej, czy wolałby iść na plac zabaw, na którym jest tylko jedna huśtawka, nie ma ławeczki, na której stary ojciec może usiąść, ale jest za to więcej znajomych osób, czy może jednak wybrać lepiej wyposażony obiekt, gdzie dzieciaki będą mogły korzystać z większej liczby przyrządów, zaś rodzice spokojnie usiąść. No a jedyną zmienną jest ta, że większość dzieci będzie poznawał dopiero w trakcie zabawy. No to wygrał jednak ten lepiej wyposażony plac. Tokijski plac imienia trójki klasowej i mistrzyni rzutu hula hop nie jest bowiem idealny, gdyż większość trójek zmuszana jest nie tyle do pójścia na kompromis, no ile nie dawania niektórym dorosłym powodów do jęków. A że będą jęczeć dzieci, najwyraźniej to jest mniejszym problemem. Dziękuję za wysłuchanie mnie do końca i zachęcam do subskrybowania podcastu, gdziekolwiek go słuchacie. O ile nic poważnego nie stanie na przeszkodzie, to już niedługo wrócę do odcinków z gośćmi na dywaniku. Do następnej razy.